I love your YouTube. Yeah? Yeah, I love you. Okay, no problem, yeah, sure. I love it. Thank you. Thanks. Keep up the good work. Bye. Bye. Dzisiaj porozmawiamy o przejściach dla pieszych i o tym, dlaczego są tak często zastawione, dlaczego ludzie przy nich parkują samochody i nie widzą w tym nic złego. Odpowiedź jest prosta: brak egzekucji. Zobaczcie, tutaj jesteśmy przy ulicy Chłodnej. O, i tutaj za mną w tej chwili stoi samochód bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. I z tego miejsca jeszcze pokażę później, jak wygląda widoczność na to przejście. Pan sobie czekał na panią. Przejdziemy na spokojnie. O. I w tym miejscu doszło do kilku ciekawych sytuacji, które za chwilę Wam zaprezentuję. O, tu mamy policję. O. Tu jest policja, tam są wszędzie zastawione przejścia dla pieszych. O, i tutaj też. Proszę bardzo. Co? Co zrobiłeś? Zahamuj! Co zrobiłeś? Pytam cię. Hamuj za swoim. To nie stój tu na drodze. Jesteś nienormalny. Chodź do pana samochodu. Omówmy jeszcze sedno problemu, czyli brak egzekucji. Nie ma żadnej reakcji funkcjonariuszy policji czy straży miejskiej, którzy przejeżdżają obok samochodów zaparkowanych przy przejściach dla pieszych, nawet gdy przy tych samochodach znajdują się kierowcy, nawet gdy sytuacje są potencjalnie niebezpieczne, a są niebezpieczne, i to pokażę na dzisiejszym filmie. Wychowaliśmy, mówię tutaj o całym systemie, o państwie, wychowaliśmy kierowców, którzy parkują tam, gdzie im wygodniej, nie zastanawiając się, czy są jakieś zmiany w oznakowaniu, nie patrząc na te znaki. Rozmawiałem jeszcze z Darkiem Olkiem. Stoi pan na środku przejścia, proszę pana. Naprawdę? No, na środeczku. Przepraszam, już zwykła. Dziękuję. Na co? I bardzo ładnie. Po prostu robią to, bo nie muszą patrzeć na te znaki. Zaraz sobie dojdziemy do takiego miejsca, które jest pewniakiem, to znaczy została zmieniona organizacja ruchu. Proszę bardzo. Przejście dla pieszych. O! Stanął pan na przejściu dla pieszych. Proszę? Stanął pan na środku przejścia dla pieszych. Tak. To jest znak. O! To jest znak na górze. No i to jest przejście. To jest remont i dlatego tu wyznaczyli przejście. Tu się w ogóle nie wolno zatrzymywać na tym odcinku. No. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję. Zrobiłem tutaj happening pokazujący policjantom, jak niebezpieczne jest to miejsce. Zobaczcie, tutaj nam miasto zrobiło na Chłodnej tymczasowe przejście dla pieszych. O, tu jest znak. To jest przejście zrobione elegancko.
I tutaj na przejściu kolejny samochodzik stoi. Dla bezpieczeństwa wszystkie rozmowy są nagrywane. Proszę czekać na zgłoszenie się operatora. Administratorem danych osobowych ujawnionych w trakcie rozmowy telefonicznej jest komendant Straży Miejskiej Miasta Stołecznego Warszawy. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przedstawione zostały w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce RODO. Straż Miejska, tu się słucham. Dzień dobry, chciałbym zgłosić całkowicie zablokowane i zastawione przejście dla pieszych przy ulicy Chłodnej 36 w Warszawie. Zapisuję zgłoszenie oczywiście. Dziękuję. Chłodna 36. Tak, w ogóle się nie da przejść. Dziękuję, no fajnie. Funkcjonariusze byli w tym momencie dosłownie w szoku. Wydawało się, że mimo wszystko zaraz będą chcieli odjechać, więc zaproponowałem im, że może warto zrobić porządek z tymi samochodami stojącymi na przejściu dla pieszych. Na co odpowiedzieli: no w sumie ma pan rację. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzień dobry. Tak sobie tylko nagram, że panowie się uprzejmie zatrzymali. Nie, no już dzwonimy, że tak powiem, coś robimy. O, tam jest kierująca na miejscu. Proszę bardzo. To tutaj, o, kolejny, nie zauważyłaby pana. Też. No to co w organizacji ruchu. No, Jak wygląda? tak Polacy są przyzwyczajeni do patrzenia na znaki. Zrobimy tak, proszę pana. Ja pana tylko informuję, że upublicznianie, że tak powiem, Oczywiście, jestem profesjonalistą, proszę pana. to wiedzą o czym rozmawiam. Oczywiście. Mnie wizerunki nie interesują. Mnie interesuje tylko pokazywanie dobrej pracy policji. Znaki DS6 tam są, informujące o wyznaczonym przejściu dla pieszych. Znaki DS6 to takie znaki informacyjne, niebieskie, tak jak pani widzi, prawda? Jak to daje ulicy, prawda? Teraz przyjdzie załoga, że tak powiem, Tutaj nie można stać? A jak państwo myślą? Myślę, że nie. Na Białorusi nie można i tutaj nie można. 5 metrów trzeba, tak? 10. 10. A, Beautiful. Na samym przejściu. dziękuję. pana na bok. Uwaga, uwaga! Uj, uj, uj. Rozjechaliby pana tu. Nie ma kamery tam. Proszę bardzo. Nie przejdzie pani. Nie przejdzie. Nie przejdzie. Ledwo. Oj. Uważać. I żeby nie rozjechali i na chodnikach. No, No jakie jakie ciężkie życie. ciężkie życie pieszego, nie? Niestety. Ale dobrze, że jest. Tak. Dobrze. Dziękuję.
No. No i co? Nikt nie ustępuje. Zgłaszający wszystko kameruje, tak? Jedzie, no muszą się gotować. Nie, ale Nie. pan ma rację, wiecie, załoga. No bo tu, a widział pan teraz, to tu nikt nie puszcza, tu kogoś, kocie łby są, ktoś nie wyhamuje Nie, no tak, no, i tragedia gotowa. no, jedzie załoga. To jest jedno przejście, no faktycznie, no w Polsce się nie patrzy na znaki, to jak wczoraj tego przejścia nie było, to dzisiaj nikt nie będzie sprawdzał, nie? No ale tam tak samo przy skrzyżowaniu dzisiaj jest, a to jest szkoła, nie? To jest liceum dodatkowo. No to nie jest fajnie. No, ale w tych warunkach jeszcze, no to jest masakra. No masakra, no. No ale to tak wszyscy się już nauczyli, no. Kto to będzie egzekwował? O, może nie rozjadą tego pana. Patrz. Nie, tu nic nie widać, tu nikt nie zahamuje. Nie, no, na tym chwilę przestaje. A pan to może sam tu parkuje jeszcze, czy nie? No proszę bardzo. Tu jest zakaz zatrzymywania się. O. Kolejny, proszę. Raz. Dwa. Tu mamy parking, koniec, zakaz zatrzymywania się. O. Tutaj wszyscy stoją na zakazie. I tutaj mamy kolejny parking, koniec, nie wiadomo po co. I zakaz zatrzymywania się. Dosyć widoczny, drzewo nie zasłania. O, to przejście dla pieszych to tak średnio. No ale to jest przejście dla pieszych. Powiedzą mi panowie tylko jaki jest plan działania? Działania? Plan działania. Taki, co jedzie załoga, która będzie podejmowała czynności, rozliczać, jeżeli będzie trzeba skolować, to skoluje pojazdy i doprowadzi to do porządku. Bardzo dziękuję za podjęcie interwencji. Muszę jechać. Zdróweczka, miłego dnia. Dziękuję. Do widzenia. No i co jest najlepsze, jestem teraz 2 dni później tutaj. Absolutnie nic się nie zmieniło. Absolutnie. Wie pan, słabo oznakowane, wie pan, bo to tak zrobili. To przejeżdżasz tędy, widzisz, że to jest źle, jesteś funkcjonariuszem drogówki, to zareaguj, zgłoś to. O, proszę bardzo. Dochodzimy do przejścia dla pieszych przy ulicy Chłodnej. Całkowicie zastawione. Kto by się przejmował? A teraz to już chyba ze 2 tygodnie. To jest to przejście dla pieszych cały czas. No i tu stoi samochód. Proszę pana, chciałbym zgłosić tu samochód na środku na pasach stoi, proszę pana. Gdzie na pasek? Dobra, na razie podjadę tam Tutaj. i przekażę. Dobra. Na samym środeczku, dziękuję. O, tutaj podjechali na chwilkę, jest priorytet. A tutaj mamy samochód na przejściu. Dzień dobry. To jest przejście dla pieszych. Chciałem zwrócić uwagę tylko, żeby następnym razem patrzył pan na znaki. Bo tu jest znak. I tu zrobili, tu. Ale czego mi zmujesz? I tu, no było na pamiątkę. O. I tam jest straż miejska, której powiedziałem, żeby przyjechali, ale oni nie przyjadą. Więc po prostu szerokiej drogi. Do widzenia. Nie. Tu jest przejście. Tu jest przejście dla pieszych. Tu jest znak. Tu jest przejście. No. O, tam jest cały czas straż i tu nie podjadą. Nie da się reagować na te wykroczenia.
Pani zdziwiona, zniesmaczona. Tam znalazła miejsce. No jedzie pan. Dwa razy by przyszli po niego, ale widzicie, nie złapiemy. Poza zasięgiem. Niestety. Straż Miejska cały czas tam stoi. Zdjęcie mi, czy No, wydaje? samochodu. A czemu? No, za zatrzymanie przed przejściem dla pieszych. Zgłaszam później. Ale przecież ja z dzieckiem jestem. No tak. A to dziecko wyłącza jakby ten przepis? Ale to co przed przejściem dla pieszych, to chyba dobrze, że się zatrzymałem, a nie na przejściu, prawda? Nie no, nie wolno się zatrzymywać na... Przed przejściem? No, Dlaczego? bo zasłania pan widoczność na to przejście innym uczestnikom ruchu. Który? No tym, co jadą za panem na przykład. Mają widzieć przejście, skoro są dwa. A ja zatrzymałem... Jak to? No tak to, panie, pan jesteś normalny, czy... To pan jest nienormalny. Przecież nie wolno się tak zatrzymywać. Ale dlaczego? Pan mi powie dlaczego? No bo nie wolno się zatrzymać. Stworzyłem zagrożenie na drodze? W którymś momencie pan może stworzyć. Widzę, że jednak rozmawiam z nieodpowiednią osobą. Pan se robi ten zdjęcia. Dziękuję. Fajne hobby. Dzięki. Wróci karma, ziomeczku, do ciebie, wróci. Jaka karma? Jaka karma? Zobaczysz. Wróci do ciebie karma, zobacz. Bo dzieciaka przyjeżdża na 5 minut, staje, zdjęcia robi, No to, ziomeczku. to dalej stawaj. YouTube'a? No. Nie mam dalej stanąć, jak jest pogrzeb i wszędzie jest zajęty. 500 metrów tam dalej. 500 metrów. Kręć sobie kanał na YouTube. Zobaczysz, karma wróci. Dziękuję. Dzięki. Dobra, ale pod tą szkołą to na chwilę tylko wysadzić dziecko i lecę dalej. No nie, no pod tą szkołą ludzie parkują czasem na 20 minut, na pół godziny. Super. Ojej. Wow. Wow. Potem wsiadają w ten samochód, oczywiście odjeżdżają i jadą tutaj, do centrum. I tutaj też parkują przed przejściem dla pieszych. Ludzi w ogóle nie obchodzi to, po co jest ten przepis 10 metrów od przejścia dla pieszych, przed przejściem i za przejściem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu. No i teraz jeszcze znany argument, czyli a we Włoszech to byś oszalał, ludzie parkują przed przejściami, na przejściach i nikt nie robi z tego dramatu. No tak, jeżeli chcecie mieszkać we Włoszech i ginąć na drogach jak we Włoszech, no to śmiało, natomiast nie ma potrzeby równania w dół. We Włoszech, w przeliczeniu na 1 000 000 mieszkańców, w zeszłym roku zginęło więcej osób na włoskich drogach niż w Polsce. Ponadto warto uwzględnić fakt, że we Włoszech jest znacznie większa siatka autostrad i dróg szybkiego ruchu w kontekście też powierzchni kraju niż w Polsce. Jest to wielokrotnie większy współczynnik. O, tutaj pan nie był zainteresowany ustępowaniem mi. Chcecie mieszkać we Włoszech? No to mieszkajcie, jakby droga wolna, ale jesteśmy w Polsce, obowiązują pewne zasady. Ja uważam, że całkiem niezłe. Jednocześnie nie widziałbym nic złego w parkowaniu bezpośrednio przed przejściem, gdyby to przejście było odpowiednio przygotowane i skonstruowane, wyniesione. Tutaj jest taki mój ulubiony przykład z Zakopanego, gdzie zawsze jak tamtędy przejeżdżam, to myślę sobie, ej, to nie jest złe. Przejście dla pieszych wyniesione i parkowanie tuż przy tym przejściu, gdzie musisz zmniejszyć tę prędkość dosyć znacznie i się rozejrzeć, dla mnie jest ok. I na koniec teraz powiem jeszcze raz dosadnie, to jest wina służb, policji, straży miejskiej, że ludzie parkują przy tych przejściach, że nikt nie reaguje, a potem dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. To przez policję, straż miejską, sposób w jaki to jest wszystko zorganizowane, dochodzi później do wypadków, bo nikt sobie nie zaprząta głowy tym, co jest najważniejsze podczas prowadzenia samochodu. To, co się dzieje na drodze, wokół drogi, gdzie są piesi, gdzie są niechronieni uczestnicy ruchu i jak wygląda oznakowanie. Nikogo to nie obchodzi, traktujemy
przejażdżkę samochodem jako fajny moment do posłuchania swojej ulubionej muzyki, do pogadania z kimś przez telefon. A to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby bezpiecznie, również dla innych, przemieścić się z punktu A do punktu B. I to wszystko. I odpowiadamy za to jako kierowcy, żeby zrobić to w sposób rozsądny i bezpieczny dla siebie, ale również dla innych. Więc proszę teraz funkcjonariuszy policji, żeby reagowali na wykroczenia, żeby reagowali na zgłoszenia mieszkańców. Bo to, że ktoś coś zgłasza i zwraca uwagę na to, no to chyba powinno być traktowane jako pomoc, a nie robienie problemu i dodatkowej roboty. Teraz zasymulujemy wychodzenie za niższego samochodu. To ja. Siema. No i widzicie, widzowie tego kanału wiedzą, że należy zwolnić przed pasami.